Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że mnie już w miarę dobrze słychać. Jest godzina 13 i tak jak zapowiedzieliśmy wcześniej, to jest ten moment, kiedy porozmawiamy sobie przynajmniej przez chwilę o Mohammedzie bin Salmanie, o saudyjskim księciu i o Jamalu Khashoggi, dziennikarzu z Arabii Saudyjskiej, który w 2018 roku zginął tragiczną śmiercią w Stambule. Pretekst do tego spotkania krótkiego z wami, krótkiego, bo jest sobota, więc wiem, że wszyscy mają swoje obowiązki rodzinne, albo niekoniecznie rodzinne, albo chcą po prostu skorzystać z dobrej pogody. No ale tak czy owak, porozmawiamy sobie chwilę o tym, dlaczego stało się tak, jak się stało. Możecie zadawać tutaj na czacie pytania, ja je wszystkie widzę i obiecuję, że będę na te pytania od razu odpowiadał. Krótkie 3 zdania na temat tego, co dokładnie się stało. 2018 rok to był 2 października, kiedy Jamal Khashoggi wraz ze swoją narzeczoną pojechał do konsulatu saudyjskiego w Stambule. On tam mieszkał na stałe, żeby załatwić dokumenty związane z paszportem. Jamal Khashoggi był człowiekiem, który mieszkał i w Stanach Zjednoczonych, i w Turcji. Był tak naprawdę na wygnaniu. Wcześniej naraził się rodzinie królewskiej saudyjskiej swoimi komentarzami, swoimi śmiałymi tezami, krytykującymi oczywiście rodzinę królewską, krytykującymi dynastię, która krytyki raczej nie znosi, w związku z czym za coś takiego łatwo można pójść do więzienia. Jamal Khashoggi jednak był bardzo prominentnym dziennikarzem, pisał m.in. w The Washington Post, był znany na całym świecie, wielokrotnie występował na różnych forach, w różnych miejscach, stąd też mówił dość wprost o tym, co dzieje się w Arabii Saudyjskiej, o autorytarnych zapędach rodziny królewskiej rządzącej Arabią Saudyjską i o tym, że to wszystko trzeba zmienić. Poszedł do tego konsulatu, jego narzeczona została przed budynkiem, on sam wszedł do środka i już z tego budynku nie wyszedł. Nie wyszedł, bo jak się potem okazało, został tam zabity. Arabia Saudyjska, władze Arabii Saudyjskiej wielokrotnie kluczyły w tej sprawie. Wielokrotnie mówiły o tym, że historia jest niewiadoma, że on tak naprawdę wyszedł, że nie wiedzą, gdzie Jamal Khashoggi jest, że nie wiedzą, co się stało z dziennikarzem, po czym okazało się, że czas jakiś później Arabia Saudyjska przyznała, że tak, znaleziono to ciało, że jednak Jamal Khashoggi nie wyszedł z tego konsulatu, po czym okazało się, że tak, jednak to nie nieznani sprawcy go zabili, a zabiła go kilkunastoosobowa grupa Saudyjczyków. To też jest o tyle ważne, że tak stopniowo władze Arabii Saudyjskiej przyznawały się do tego, że mogą mieć coś wspólnego z morderstwem. Oczywiście za każdym razem zaprzeczając, żeby maczał w tym palcu niejaki Mohammed bin Salman, czyli wpływowy saudyjski książę, wpływowy następca tronu, który tak naprawdę rządzi Arabią Saudyjską, bo 85-letni król ma swój wiek i już nie za bardzo panuje nad tym, co się dzieje. Ten raport amerykański, który jest podstawą naszego dzisiejszego krótkiego spotkania, to jest raport, który został ujawniony właśnie wczoraj. Ten raport amerykańskiego wywiadu mówi wprost, to Mohammed bin Salman, czyli saudyjski książę, następca tronu, zaaprobował, zaakceptował, zaokejował tą operację, która zakończyła się śmiercią Jamala Khashoggiego. Operację przeprowadzoną przez kilkanaście osób, które, jak pokazywały tureckie źródła wywiadowcze wcześniej, przyleciały prywatnym samolotem dzień przed tą wizytą Jamala Khashoggiego w konsulacie w Stambule, przyleciały do Stambułu prywatnym samolotem należącym właśnie do rodziny królewskiej saudyjskiej, po czym kilka godzin po wizycie, po tym początku wizyty, po tym momencie, kiedy Jamal Khashoggi wszedł do konsulatu, te kilkanaście osób odleciało tym właśnie samolotem. Nikt nie wie, do tej pory tego nie wiadomo, co stało się z ciałem dziennikarza, jakim cudem nie znaleziono w ogóle tego ciała w tej chwili do tego momentu. Jeśli chodzi zaś o te źródła wywiadowcze, które wypływały, które gdzieś tam pojawiały się w mediach, to wiemy już, że ciało zostało poćwiartowane, że to morderstwo było bardzo brutalne, że Jamal Khashoggi szamotał się ze swoimi oprawcami i że ciało rozczłonkowano na części, ale gdzie się znajduje,
tego nie wiemy. Do tej pory Arabia Saudyjska, jak już przyznała się, że to rzeczywiście jej ludzie mogli mieć coś wspólnego, ale że to była operacja niezależna od władz królewskich, że władze królewskie o tym nie wiedziały, że to stało się w jakiś dziwny w ogóle sposób. Na takim pokazowym procesie, chociaż też nie do końca, bo dziennikarzom nie pozwolono wejść na salę sądową. W każdym razie skazano między innymi na karę śmierci część z tych domniemanych wykonawców, ale cały czas było pytanie, no dobrze, ale kto był tym mastermind, czyli kto był mózgiem tej całej operacji, kto wymyślił, że należy schwytać i zgładzić dziennikarza, który był nie po drodze saudyjskim władcą saudyjskiej monarchii. No, okazało się oczywiście, że jest to właśnie książę Mohammed bin Salman. Okazało się z tego amerykańskiego wywiadu. To jest ta historia, która jest teraz, którą widzimy do tej pory i to, co stało się wczoraj, ten amerykański raport, który został ujawniony przez władze Stanów Zjednoczonych, on o tyle nie wnosi nic nowego, że wszyscy spodziewali się, że to saudyjski książę jest tym, który stał za tym zabójstwem, który wydał rozkaz tego zamordowania właśnie Jamala Khashoggiego. No ale jednak mimo wszystko w tej nowej geopolityce i w tych nowych stosunkach Arabii Saudyjskiej ze Stanami Zjednoczonymi ten raport mówi bardzo wiele. Po pierwsze dlatego, że ten raport, przecieki z tego raportu i wskazanie na Mohammeda bin Salmana, bo to jest kilkunastostronicowy raport, ale oczywiście to jest ten najważniejszy wniosek z tego raportu. Ten raport już gdzieś tam pojawiał się w mediach, jakieś pojedyncze przecieki i wskazanie na Mohammeda bin Salmana o tym, że tak, Amerykanie potwierdzają, że to Mohammed bin Salman, że nie jest to nic nowego, bo wszyscy domyślali się, że to on maczał w tym palce, ale mamy jakby dowody na to, czy mamy konkretne wskazania służb amerykańskich. Te przecieki pojawiały się w mediach, ale to były tylko i wyłącznie przecieki, a Donald Trump, poprzedni amerykański prezydent, dla którego Arabia Saudyjska była jednym z najważniejszych sojuszników, pamiętamy wizytę Donalda Trumpa w 2017 roku w Riyadzie, te wszystkie tańce z szablami, które tam wokół niego odstawiano, no i kontrakty zbrojeniowe, które Stany Zjednoczone zawierały z Arabią Saudyjską. Donald Trump tenże raport utajnił. Teraz nowy amerykański prezydent Joe Biden, który owszem dalej mówi o tym, że Arabia Saudyjska jest jednym z najważniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych, ale już nie stawia się tak bardzo po jednej stronie, zwłaszcza konfliktu bliskowschodniego między Iranem a Arabią Saudyjską, między szyitami a sunnitami, jakkolwiek to nazwiemy. Joe Biden zdecydował się ten raport odtajnić i stąd właśnie ta publikacja. To oczywiście nie zamyka sprawy. Stany Zjednoczone po tej publikacji wczoraj poinformowały o nałożeniu sankcji na kilkanaście kolejnych osób, między innymi związanych z tym, że były szef wywiadu, były szef służb specjalnych Arabii Saudyjskiej, właśnie ten, który miał w pewnym sensie nadzorować tę operację zabicia Jamala Khashoggiego, on dostał zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych, wraz z nim kilkanaście innych osób. W każdym razie te sankcje, co ciekawe, nie obejmą księcia Mohammeda bin Salmana. Dlaczego? Ano dlatego, że ku rozczarowaniu pewnie obrońców praw człowieka, aktywistów i różnych innych osób, które domagały się bardzo surowego ukarania za taką zbrodnię, za wymyślenie czegoś takiego, właśnie karę wobec księcia bin Salmana, te osoby będą rozczarowane, ale administracja Joe Bidena, która stawia bardzo mocno na dyplomację, doszła do wniosku, że no jednak koszt ukarania księcia Mohammeda bin Salmana byłby zbyt duży, bo Arabia Saudyjska jest jednym z najważniejszych graczy i rozgrywających na Bliskim Wschodzie, bo jednak mimo wszystko jest to przeciwwaga dla Iranu. Gdyby teraz księcia Mohammeda bin Salmana ukarać, groziłoby to tym, że Arabia Saudyjska w ogóle zerwie stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, a wtedy Stany Zjednoczone mogłyby znów jednostronnie, tyle że postawić się po stronie Iranu, albo w ogóle być w próżni, jeśli chodzi o Bliski Wschód, a że jest to bardzo ważny region świata, o tym nikogo nie trzeba przekonywać. Tak więc kary dla Mohammeda bin Salmana nie będzie. Joe Biden jest w trudnej sytuacji, bo musi gdzieś lawirować. Przypomnijmy, to cały czas toczy się taka próba sił przed ewentualnym powrotem do stołu rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo po tym jak Donald Trump, poprzedni amerykański prezydent, wyszedł z porozumienia nuklearnego z Iranem i nałożył sankcje na Teheran, no to zraził do siebie poważną grupę szyitów i sojuszników Iranu na Bliskim Wschodzie. Teraz Joe Biden chce wrócić do stołu negocjacyjnego, ale pod warunkiem, że Iran
Iran z kolei wróci do przestrzegania zapisów porozumienia nuklearnego. I tak można by długo. W każdym razie chodzi o to, że Joe Biden z jednej strony chce utrzymywać dyplomatyczne, dobre relacje z Iranem, z drugiej strony chce utrzymywać dobre relacje z Arabią Saudyjską, a to są te dwa mocarstwa, które są jakby przeciwwagą do siebie na Bliskim Wschodzie. No i na tym polega to najtrudniejsze w tej chwili zadanie, bo trzeba lawirować między tymi dwoma mocarstwami. Jeśli by zatem Joe Biden nałożył sankcje na księcia Mohammeda bin Salmana, no to by oznaczało, że tak naprawdę nie da się już lawirować, że Arabia Saudyjska ucina te bliskie kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Co ciekawe, przed publikacją tego raportu Joe Biden zadzwonił do króla arabskiego, do Arabii Saudyjskiej, 85-letniego monarchy, który, jak już powiedziałem, nie jest może w tej chwili najbardziej wpływową osobą, to on oczywiście podpisuje wszystkie i stoi za wszystkimi rozkazami, za wszystkim, za całym najważniejszym przynajmniej prawodawstwem w Arabii Saudyjskiej, ale tak naprawdę osobą, która steruje władzą w kraju jest właśnie książę bin Salmana, ale to, że akurat Joe Biden nie dzwonił do księcia bin Salmana, tylko do króla, jego ojca 85-letniego, no to też pokazuje, w jakim stopniu Joe Biden trochę dał sygnał, że jednak mimo wszystko nie jest aż tak za pan brat z księciem, jak był jego poprzednik Donald Trump. Te wszystkie rozgrywki, to morderstwo Jamala Khashoggiego, jakkolwiek okrutne, jakkolwiek straszne i pokazujące, w jakim stopniu Arabia Saudyjska szanuje kwestie wolności wypowiedzi w mediach, wolności dziennikarskiej, wolności słowa, czy w ogóle praw człowieka, no jednak mimo wszystko wpisują się w tą układankę, bardzo trudną, odkąd trochę namieszało się na Bliskim Wschodzie, bardzo trudną, ale taką, którą mam nadzieję wyjaśniać wam, jeśli będziecie oczywiście chcieli w dalszym ciągu. Dajcie znać, co sądzicie, czy chcielibyście usłyszeć o kolejnych rzeczach i czy macie jeszcze jakieś pytanie, na które później już po tym live'ie mogę odpowiedzieć. W każdym razie zapraszam jeszcze raz na podcast, na kanał na YouTubie, na kanał Świat The World, albo na stronę facebookową facebook.com/świat pisane bez polskich znaków, .the world pisane razem. Tam znajdziecie archiwalny materiał na temat zabójstwa Jamala Khashoggiego, jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej. Tyle ode mnie, miłej soboty, dzięki i do następnego.